Witajcie, dzisiaj nie będzie orki, ale pokażę Wam wieżę widokową, która powstała tutaj niedawno, 2 lata temu, w drodze przy autostradzie z Kopenhagi na południe do Promu i zawsze chciałem ją tutaj odwiedzić. Ale ja jestem tutaj i musimy dojść do wieży. Zobaczymy, czy dostanę pozwolenie na lot dronem. Prawdopodobnie nie, ale mam go na plecach i spróbuję zapytać. Można tu przyjechać z rodziną i wyciąć sobie samemu choinkę. A tutaj zobaczcie, co jest. Konkretny sprzęt. Na Kubocie. 24 miesiące gwarancji. Taki ładny zestaw. Miejsce się nazywa Camp Adventure. Aha, bo to jest klatre, czyli wspinaczkowy, jakiś dżungla wspinaczkowa, nie wiem co to jest. A tu mamy wieżę, czyli do 15. Mam 1,5 godziny. 150 koron kosztuje bilet i parking kosztuje 50 przy wyjeździe. Tickets for the Forest Tower, yes. Parking 1 i poniżej 6 lat, od 3 do 6 lat. Dobra, to jest to ja. Continue. Mam bilet i parking. Idziemy. O, tak. Nie wiem, jak daleko trzeba iść, ale tu jest napisane Neste Toilet 3,2 km. 3,2 km mam iść? Dobra. Fajnie to jest zrobione. Lubię takie wycieczki, ale nie samemu. Ale jestem tutaj niedaleko, dlatego że byłem kupić siewnik 3-metrowy i po prostu zajechałem, bo zawsze chciałem. To jest przy autostradzie z Kopenhagi na południe do Promu. Mówię, w końcu odwiedzę to miejsce. Zobaczyć, czy tu warto przyjechać z moimi dziewczynami, ale widać, że fajnie jest i warto. Idziemy do wieży. Klatra Park, Climbing Park. A tu mamy jodłę kaukaską, która jest gotowa do wycinki niektóre. Jak słyszycie, tutaj dużo rodzin przyjeżdża z dziećmi. Ten dąb nie jedno widział. Włączę timelapse. Widać już wieżę. Nie ma schodów, tylko jest cały czas serpentyna. Ta nasza wieża w Świeradowie-Zdroju, co teraz wybudowali w tym roku, ta ma chyba 2 lata dopiero. I zawsze z autostrady ją widać i chciałem tu wejść. Widać spawana konstrukcja rurowa. Wiem, że ta w Świeradowie-Zdroju u nas wiadomo, że jest większa od tej. I czytałem, że kosztowała 40 milionów złotych. Fajnie, że nie ma schodów, tylko będziemy cały czas szli. Kauszyn jest. O, tamtędy będziemy wracać chyba. To fajnie.
Fajne zabezpieczenia. Myślałem, że to Hamleta zamek znowu. Kamera tam jest na samej górze, widzę. Do tego dronem jakbym poleciał tu, to by było bardzo drogo. Także zawsze trzeba zapytać. Tu jak ktoś nie chce wejść, to ma Wi-Fi za darmo. I password jest. A nie będzie dużo ludzi, to będzie fajnie. Konstrukcja nie jest pomalowana. Włączę timelapsa. Dotarłem już na sam szczyt. Nie wolno wyrzucać butelek i uwaga na swoje telefony. One way tutaj mamy. ...45 metrów wysokości od poziomu lasu tutaj i 140 metrów jesteśmy nad poziomem morza. Czyli udało mi się dostrzec na sam szczyt. Ta wieża jest przy autostradzie. Widać autostradę tam z Kopenhagi do Geser na południe. Ona tam biegnie. Podoba mi się ta wieża. Cała konstrukcja jest stalowa. Nawet pod tymi deskami są płyty stalowe, że jak się deska by zgniła i ktoś by wpadł, to nie wpadnie. Sztokholm 580 km. O, jest Kopenhaga 60 km w tą stronę. Czyli do bazy mam stąd jakieś do mnie też 50 km będzie. Zamek Amalie, no w Kopenhadze. Wieża kontrolna na lotnisku w Kastrup. Wszyscy mówią tam po angielsku, pamiętajcie. Helsinki 940. Do mostu Oresund 65. Tokio 8750. Szanghaj 8310. I w końcu znalazłem Warsaw 600
680 km. Tam do Warszawy. Sydney 16 000, 10 km. Ta karczma Rzym się nazywa. 1485. Alandia 585. R2D2 900 km. New York City 6175. Toronto 6240. Dublin dokładnie 1200. Nuuk na Grenlandii 3535. Tutaj mamy południe, czyli do domu jest w tamtym kierunku. Coś takiego. Południowy wschód. Wieża ma 45 metrów wysokości. Nie ma liści i fajnie to wszystko wygląda, takie szkielety, i przyjedziemy tutaj w lato następne i będzie widać, jak te drzewa na dole tam są zielone i to wszystko jest zielone w koło. To na pewno ładnie wygląda. To mamy zachód, west, jakby ktoś chciał wciąż uciekać na zachód. One way ticket. W jedną stronę można tylko chodzić, więc jeszcze raz przejdę w koło. Schodzimy na dół. Fajna spirala. Można wjechać wózkiem tutaj. Може обаять велику радость. Camp Adventure Forest Tower 2019 rok, czyli 2 lata, dobrze mówiłem. I zobaczcie, Steel Production, JVP Steel Poland. Rampy i chodniki Rumunia. Właściciel. Jak się Wam podobała wycieczka? Także stal pochodzi z Polski i jest dobrej jakości. Konstrukcja jest spawana i kotwy zrobili tak samo jak na moim filmie z budowy mojej bramy wjazdowej, czyli z kwaski są główne kotwy w betonie, które nigdy nie... Połączenie GPS zostało zerwane. To wiem. Które nigdy nie zostaną skorodowane. Czyli wszystko jest spawane. Fajnie to wyglądało, jak to spawali. No i podesty są na połączeniach śrubowych. Tryk po knappen for exit. Tak. Fajna tower.
Fajny obiekt 3D Studio Max. ...45 metrów wysoka. Spirala. O, tu jest data. ...45 metrów... ...650 ton waga... ...czyli stal weathering steel, czyli odporna na warunki atmosferyczne, nie jak kwaska, ale Połączenie GPS zostało zerwane. 650 metrów, chodnik, 234 połączenia. Fajna data tu jest. 75 tysięcy śrub. Pierwszy raz widzę takie fajne dane z konstrukcji. Tutaj fajne były na pewno. O, tutaj są właśnie. Jak budowali buildingi. Kotwy z kwasoodpornej stali. M30 chyba. No to na pewno nasz człowiek, bo jeżeli to jest ta stal z Polski. Fajna misja to była. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja wycieczka na wieżę dzisiaj i przyjedziemy tutaj latem w kolejnym sezonie orki, jak będą wszystkie liście na drzewach i będzie wszędzie zielono w koło i będzie lepszy widok. Ale też dobrze przyjechać tutaj, jak widać, tylko samą siatkę 3D obiektu. Weszku!